Cześć, siema, hello, witamy was w drugim odcinku podcastu Między Nami. Na pierwszej części rozmawialiśmy o randkach przez internet i o konsekwencjach, jakie się z tym wiążą. Dzisiaj rozmawiamy znowu o randkach przez internet i waszych historiach. Będzie to kontynuacja naszego zeszłotygodniowego tematu. Między innymi dzisiaj dowiemy się, i co zrobić, żeby randka była udana, na co uważać przez ten internet, kiedy chcemy się z kimś umówić i na co warto zwrócić uwagę. Ostatnim razem mieliście okazję posłuchać naszych historii, a właściwie nawet z mojego najbliższego kręgu znajomych. Okazuje się, że nikt ich nie znał, także to były historie typowo dla was, aczkolwiek były prawdziwe. A dzisiaj posłuchamy kilku waszych historii, przedstawimy wam parę statystyk oraz informacji właśnie dotyczących randek internetowych, a co najważniejsze, moi drodzy, ja muszę to powiedzieć, bo nigdy nie sądziłam, że będę mogła to powiedzieć. Subskrybujcie tam na dole, żeby ten czerwony przycisk zamienił się w szary, lajkujcie, zostawcie komentarz, przekażcie informacje dalej i uderzcie w dzwona, żeby być na bieżąco. A tymczasem zapraszamy was na intro i do zobaczenia za chwilę. Bądź z nami, bo to zostanie między nami. Podcast między nami. Bądź z nami, pogadamy, co zostanie między nami. Podcast między nami. Fajne mamy to intro, co? Najlepsze, wchodzi w głowę i ja tylko czekam, aż słuchacze będą nam podsyłali głosówki, które śpiewają. Ja chodzę po domu i śpiewam. No co ty nie powiesz? Wiem, bo też ze mną śpiewasz. Myślę, że możemy przechodzić, słuchajcie, do dzisiejszej lekcji. Wyciągamy zeszyciki, słuchajcie, otwieramy podręczniki na stronie 6, a dzisiaj w planach mamy wiele ważnych informacji, podpowiedzi waszych historii, tych randkowych, tych udanych albo niekoniecznie. Jestem bardzo ciekawa, jakie wyciągniemy, co wyciągniemy po rozmowie? Wnioski wyciągniemy. Tak, uczmy się na czyichś błędach, na czyichś konsekwencjach, tak. Bo czasami można. Wiadomo, że każdy z nas przechodzi przez to w taki sposób, że czasami tylko siebie się słucham i to są moje konsekwencje, moje błędy, ale warto posłuchać też historii innych ludzi, bo możliwe, że tutaj mamy coś, z czym się możemy utożsamić. I coś, co może nam podpowiedzieć, jak powinniśmy działać w danej sytuacji. Tak, zaczniemy od faktów, od dużych liczb. Czy wy sobie zdajecie sprawę, że na całym świecie ponad 366 milionów ludzi korzysta z aplikacji randkowych i stron internetowych, a, uwaga, do roku 2027 ta liczba może przekroczyć 440 milionów. Ja nie wiedziałem. Ale korzystałem. Tak, ale jak skrolujesz, to jakby się oni nigdy nie kończyli. No tak, lewo, prawo. No właśnie. To zależy, na jakiej aplikacji jesteś. Wiesz co, to jest taki fast food. Trochę tak, bo tak głodny, nie głodny, to chciałam, nie chciałam. Cheeseburger z serem, bez sera, może shake. Tak. Niech będzie taki. Ja ze statystyk mam niewiele przygotowane. Dzisiaj Barbarella będzie specjalistką od statystyk i ona wam je przedstawi. Sky będzie dzisiaj bardzo ładnie tutaj wyglądał. Zresztą jak dzisiaj zawsze. takie alter ego. I właśnie tak można się nadziać na aplikacjach randkowych, kiedy profil wydaje się zbyt idealny i kiedy ta druga osoba wygląda niekoniecznie tak jak Taki naprawdę. był zamysł naszych wizerunków dzisiaj. Nie wiem, czy zdążyliście zauważyć, bo tak naprawdę przed kamerą, za kamerą i za telefonem możecie być kimś innym. I zobaczcie, my na co dzień tak nie wyglądamy. A szkoda. Tak, mamy pełny makijaż, pełne włosy i tak dalej, więc pamiętaj, że to nie zawsze jest tak kolorowo, jak się wydaje na pierwszy rzut oka. Przeglądając te profile randkowe, warto zwrócić uwagę przede wszystkim, czy ten profil, jak już zdążyłam powiedzieć, nie jest zbyt idealny. Tak. Czy te informacje nie są jakieś takie, zbyt cudowne. Warto, kiedy macie jakiekolwiek wątpliwości, bo nasza podświadomość potrafi nam dobrze podpowiadać, nawet wrzucić w narzędzie wyszukaj zdjęcie. Tak. Czy ten ktoś nie jest przypadkiem kimś innym? Wiesz, ile razy ja szukałem ludzi po grafikach Google i to właśnie dla takiego własnego spokoju wewnętrznego. Tak, i okazuje się, że dużo ludzi korzysta z czyichś innych zdjęć i tak łatwo można je znaleźć. Ale jest to też trudne zadanie, bo w dzisiejszych czasach jest sztuczna inteligencja, są strony, które mogą ci wygenerować całkowicie nową twarz. Tak. I nie znajdziesz już go. No nie, bo on nie istnieje. Nie istnieje. Tak więc trzeba być bardzo uważnym, zwracać na wszystkie szczegóły wyglądowe. No i warto też zwrócić uwagę na to, co jest w opisie danego profilu. Czy uważasz, że tak naprawdę w tym profilu powinno być napisane, czego dokładnie szukasz? Czy szukasz związku, czy może
To na pewno powinieneś pisać o swoich preferencjach, jeżeli chodzi o związek, czy na szybko, jak to niektórzy lubią mówić. Ja bym nie pisał, jeżeli chodzi o preferencje odnośnie człowieka. Wiadomo, że mamy swoje solidne preferencje. Na przykład jedni ludzie nie lubią starszych, drudzy nie lubią grubych, trzeci nie lubią innych. Wybierz sobie. Ale ja z doświadczenia wiem, że najczęściej zakochiwałem się w osobach, które nie podkładały się pod żaden szablon, który przygotowałem i to były właśnie najfajniejsze osoby w moim życiu. A jak to było u ciebie, Basiu? Wiesz co, mnie to jednak zdjęcie gdzieś tam przykuwało. Zdjęcie tak. Jakiś tam włos, albo fajny opis i na przykład podkreślenie mam poczucie humoru i w tym opisie było czuć to poczucie humoru. Ja lubię się dobrze bawić z drugą osobą. Nie chciałabym, żeby na tej pierwszej randce było drętwo. Sztywno, drętwo. W ogóle ile taka pierwsza randka powinna trwać? To zależy, co robisz, wiesz? W moim przypadku to było tak, że one z reguły były całodniowe. Bo my zawsze właśnie najpierw idziemy sobie na kawę. To zależy, czy się z kimś ta łączność jest taka, wiesz... Czy zaklikało? Tak, właśnie... Ty to tak nazywasz, a to na pewno ma jakieś określenie takie profesjonalne. Ta łączność, ta chemia. Chemia, tak. To jeżeli ta chemia jest, to wtedy idziemy na kawę, potem możemy iść do restauracji, potem jakiś spacer, potem przyjdziemy do mnie, oglądamy film, a potem już nikt się dzieje, wola nieba. Ale czy nie wydaje ci się, że w momencie, kiedy mówisz, no to chodź do mnie, czy to już jest zaproszenie na coś więcej? Nie, niekoniecznie. To zależy, jakimi wartościami ty się kierujesz i w co wierzysz, co uważasz za stosowne, bo na przykład niektórzy lubią na pierwszym spotkaniu bezpośrednio troszkę poszaleć, niektórzy mniej. To już od ciebie zależy i twoich morali. Najwięcej użytkowników takich portali randkowych, aplikacji jest w wieku 20 coś, 30 coś i zastanawiam się, czy starsze osoby też potrafią się odnaleźć w tym świecie, czy jest dla nich miejsce, czy mogą znaleźć miłość, bo kiedyś to nie było tych portali, tych aplikacji, była na przykład telegazeta w telewizorze z ogłoszeniami, było biuro matrymonialne, albo jakiś wyślij SMS-a, dostaniesz parę propozycji profili randkowych. I czy takie osoby potrafią się znaleźć w tych czasach, kiedy na przykład ty, tworząc profil, możesz umówić się z panią fotograf i ona stworzy super zdjęcia. Sztuczna inteligencja stworzy super opis twojej osoby. No i gdzie? Gdzie te starsze osoby mają? To nie moim zdaniem, dlatego że wiesz, koniec końców, potem pojawia się ta rzeczywistość, jak już dojdzie do spotkania i nie będziesz tym profilem, który sobie stworzyłeś, jeżeli chodzi o twój wizerunek, taki profesjonalny i tak dalej, bo takiego będą cię postrzegać, a przyjdziesz zupełnie inny. Także, że oczekiwanie minie się z rzeczywistością. Ale chciałem odpowiedzieć na twoje poprzednie pytanie odnośnie starszych ludzi i technologii. Ja znam bardzo dużo starszych osób, mówię starszych ode mnie, którzy sobie świetnie radzą z technologią, a tak naprawdę portale randkowe to nic innego jak dodatek do tej technologii, więc jeżeli oni mają obcykaną technologię, to i z portalami randkowymi sobie poradzą. Tylko czy takich osób nie jest dużo łatwiej złapać na jakimś, może nie, że one oszukują, ale ten ktoś, kto siedzi po drugiej stronie ekranu, czy nie stwierdzi, to będzie idealna ofiara? Na pewno tak. Na pewno one są dużo bardziej podatne na tych skamerów, tych internetowych lovelasów, na których się bierze potem kredyty. O tak, ja sama podostawałam bardzo wiele takich wiadomości na Messengerze, na Facebooku od jakichś żołnierzy, lekarzy, którzy są w jakiejś bazie wojskowej i moja kochana, moja love, ja chcę być z tobą, moje serce bum bum do ciebie. Ale wiesz, moje fundusze się skończyły, bo ja wydałem ostatnie money na to, żeby kupić internet i do ciebie napisać. No ale zdarza się i to można przeczytać i w mediach, i obejrzeć się w telewizji historie kobiet, przede wszystkim kobiet, które są głodne tej miłości, tego zainteresowania, uczucia i które biorą kredyty na ogromne pieniądze, na ogromne kwoty i wysyłają tym lovelasom, a oni potem jak kamień w wodę. Ja ci powiem, skąd się to bierze, jeżeli chodzi o starsze osoby i ich naiwność. Niestety w pewnym wieku pojawia się już ta desperacja, tak, a może dla mnie jest za późno, mało czasu mi zostało i tak naprawdę nie mam w czym wybierać. Ale nigdy nie jest za późno. Tak ja wiem, ale to jest tak ogólno przyjęte pojęcie, że jeżeli jesteś starszy, to masz mniejszy wybór, masz mniej czasu, już jesteś mniej wybiórczy, jeżeli chodzi o twoich partnerów, bo tak naprawdę... Już jesteś mniej atrakcyjny na tym rynku singli.
Znaczy, nie wiem jak to określić dokładnie, ale wtedy zaniżasz swoje standardy troszeczkę. Ale nie wydaje ci się, że korzystając też z tych aplikacji randkowych, kiedy przeglądamy 1 500 100 900 profili, też obniżamy swoje standardy? Oczywiście, że tak. No bo ten ma krzywe oko, ten za długą grzywkę. My wchodzimy w taką rolę jurora z Mam Talent. I tak, Złoty grzybek dla tego, z którym się umówię. siedzisz w piżamie, bez makijażu, włosy roztrzepane i tak. A ten by mógł się lepiej ubierać, ten by mógł się lepiej czesać i tak dalej. Kim ty jesteś? Żeby... Do oceniania. No kiedyś tego nie było. Albo wpadłeś komuś w oko, albo nie wpadłeś komuś w to oko. No i tak jak zdążyłam powiedzieć wcześniej, to jest taki fast food i obniżamy te wymagania, nasze standardy i zamiast zjeść dobrego steka, to wybieramy cheeseburgera z maka na przykład. Dokładnie. I nie wiem, czy to jest takie fajne. Piękna metafora. Wolisz być tym stekiem, czy tym cheeseburgerem? Wiesz co, ja się urodziłem stekiem, także już inny nie będę. Ja już inny nie będę, nawet jakbym się postarał. To już wybierając tego steka, czy naszego burgera, to możemy nawet doświadczyć takiego paraliżu wyboru, bo kiedy mamy taki przesyt dookoła, to ciężko nawet się zdecydować na tego, który nam pasuje i wpadnie w oko. Koniec końców sam nie wiesz już, czego chcesz w pewnym momencie, bo jest tego za dużo. Za duży wybór i to jak w sklepie można zwariować. A najgorsze jest to, że przerzucając szybko te profile, nie? Czasami odruchowo przerzucimy dokładnie to, co nas interesowało, a potem już nie ma powrotu. Nie ma powrotu na tych prawo, lewo. Ja nie wiem, tak mi się wydaje, że już nie możesz tego cofnąć, bo kogoś odrzuciłeś. Bardzo możliwe. Nie wiem, nie znam się. Może ktoś z was się zna i może dać nam znać. Ja też jestem w ogóle nie tinderowy. Chyba miałem Tindera przez chwilę w życiu, Ja nie miałam ale nigdy, nawet nie wiem, jak to wygląda. Kompletnie nie umiałem go używać. Naprawdę nie wiedziałem, o co w tym chodzi. Wiecie, że najpopularniejszym tak naprawdę dniem na randkowanie, bo jest taki dzień w ciągu roku, kiedy najlepiej się randkuje, kiedy można wybrać idealną osobę, która nam spasuje i podobno z tego dnia fajne związki wychodzą. Jest Dating Sunday i to jest... W styczniu. W styczniu. Tak. Jest to jedna z niedziel styczniowych, pierwsza niedziela i może warto to sprawdzić, może to jest podpowiedź dla was, jeżeli szukacie, poszukujecie i zalogować się tego dnia. A styczeń, pierwsza niedziela już tuż, za rogiem. No w sumie tak, macie, słuchajcie, parę tygodni, żeby się przygotować. No nawet mniej niż parę tygodni, bo ile nam zostało? 2 poniedziałki, 1 poniedziałek do nowego roku? No to 3 tygodnie będzie do stycznia. No jakoś tak. Tak, Mało no to czasu. możecie już się wziąć za ten odrost. Brwi pazurki. wyregulować. Chociaż wydaje mi się, że wszystkie panie się ogarną pięknie na święta już, Na żeby pewno, tak. zaszaleć, wiesz, złota zastawa, talerzyki. Wiesz, że mamy parę historii od naszych słuchaczy? A wiesz, że wiem? A wiesz, że mamy słuchaczy? A wiem, że nawet widzów mamy. Mamy oglądaczy. Mamy podglądaczy, oglądaczy i podsłuchiwaczy, co nas bardzo cieszy, bo po pierwszym odcinku zostaliśmy mega miło przyjęci, czego się nie spodziewaliśmy. Tak, nasza premiera, słuchajcie, oglądaliście z nami na żywo. Tak. Nasze pierwsze dzieło, debiutancki odcinek, tak. Ja Był- jestem dumny, jesteś dumna? Jestem bardzo dumna. Tam wiadomo było, do czego się przyczepić, bo należy patrzeć na Początki. swoje dzieci takim srogim okiem, ale było pięknie. Wiecie co, i tak uważam, że jeżeli to jest początek, to jest dobry początek, a potem będzie tylko lepiej. Także ja jestem gotowy na pomyłki i porażki, spokojnie. Przez to też Nikt nie przejdziemy. jest idealny. Chociaż jesteśmy tym stekiem, ale no. Chcesz usłyszeć pierwszą historię? Wiesz co? Pierwsza historia to będzie dotyczyła w sumie, idąc na randkę, kiedyś, chyba dalej, umawiając się z kimś, warto podpowiedzieć, będę miał różę, będę miał czapeczkę, będę miał taką i taką Tak, kurtałkę, znak rozpoznawczy. rozpoznawczy. I właśnie Gloria, która wysłała nam głosówkę, przeżyła coś takiego, ale było to dość ciekawe i pokrętne. I czy ona spotkała tego swojego Jasia? No Sprawdźmy. zobaczymy. Umówiłam się z chłopakiem. Poznałam go przez Irca. To taki komunikator, którym można było się komunikować, wpisać do siebie. To był bardzo sympatyczny wieczór i noc spędzona na Ircu. Tak nam się spodobało, że Jaś, nazwijmy go Jasiem, postanowił przyjechać do miejscowości, w której studiowałam, ponieważ miał tam znajomych i stwierdził, że będzie to dobra okazja, żebyśmy się poznali. Nie wiedzieliśmy jednak, jak wyglądamy, ponieważ przez Irca, z tego co pamiętam, nie można było przesyłać żadnych zdjęć, więc musieliśmy
chcieliśmy opierać się tylko na tak zwanym opisie i cechach charakterystycznych. Jedną z cech charakterystycznych Jasia miała być czerwona kurtka. Umówiliśmy się pod marketem. To była sobota, godzina 20. Ciemno, bo to grudzień. Przyjechałam i zaczęłam czekać na Jasia. Okazało się, że w tym markecie są 2 wejścia. Stanęłam przy jednym i czekam na Jasia. Rozglądam się tu w prawo, to w lewo, patrzę, a tu co trzeci mężczyzna jest w czerwonej kurtce. I tak się Jezu, zaczęłam tego się nie troszkę spodziewałem. martwić, czy Jaś przyjdzie, czy ja poznam Jasia, czy się w Gdzie ogóle jest Jaś? spotkamy tego wieczora. Ponieważ był to okres przedświąteczny i właścicieli czerwonych kurtek było naprawdę kilku. Stałam tak dobrą chwilę zaniepokojona, czy do tego spotkania w ogóle dojdzie, ale na szczęście po jakimś tam czasie podszedł do mnie Jaś i było sympatycznie. O. Spędziliśmy bardzo miły wieczór. Najpierw poszłam do jego znajomych, spędziliśmy tam trochę czasu na domówce, a następnie pojechaliśmy do moich znajomych, do akademika, gdzie spędziliśmy miło wieczór Pięknie. oraz część nocy, grając w piłkarzyki, ping-ponga, a na koniec, co niektórzy jeszcze pojeździli na go-kartach. Czy było warto? O. Tak. Czy było to bezpieczne i takie przemyślane? No tutaj u mnie chyba zagrało trochę spontaniczności. Chciałam poczuć jakąś taką Super. przygodę, na szczęście bezpieczną, bez żadnych akcji, bez żadnego tam romantyzmu. Po prostu było sympatycznie, ale naprawdę miło i na szczęście bezpiecznie. I tego wam wszystkim życzę, że jeżeli będziecie mieli takie relacje internetowe, żeby było miło, sympatycznie i bezpiecznie. I oczywiście, jeżeli macie na to ochotę, również romantycznie. Pozdrawiam serdecznie. Buziaki, pa! My ciebie również Buziaki! My ciebie również pozdrawiamy. Dziękujemy za historię. Wiesz co, jak dobrze, że ona też mu powiedziała, jak jest ubrana. Bo tak, jeżeli on miał czerwoną kurtkę, a wszyscy mieli czerwone kurtki, I jeszcze do tego święty Mikołaj, bo może na nim święty Mikołaj czekał Może. z worem prezentów. może, to wtedy w sumie jedyną deską ratunku było to, żeby on znalazł ją. To musiał wiedzieć, jak ona wygląda. Skoro Gloria wspomniała czasy Irca, to były czasy kiedy jeszcze właśnie nie było tych wszystkich komunikatorów, gdzie można było przesyłać zdjęcia. No to tak Ja w ciemno nigdy nie szedłeś. słyszałem o tym komunikatorze. Nie, to były takie czasy jeszcze przed gadu-gadu. To było coś w tym stylu, ale nie można było przesyłać zdjęć i to był takie gadu-gadu połączone z pokojem czatowym. O, To ja w sumie jeszcze na gadu-gadu wychowałem. bo twój wiek, sprawia, że ominęło cię co Przepraszam, już nieco. mam trójkę z przodu. Dobrze. Trochę cię ominęło. Już za chwilę posłuchamy kolejnych waszych historii, bo korzystając z aplikacji randkowych można też wpaść w uzależnienie. O Jezu, tak. Tak, bo cały czas jesteś głodny tych informacji, czy ktoś dał ci lajka, czy ktoś napisał, a może pojawił się ktoś nowy, kto bardziej mi się spodoba i jak już złapiesz z kimś kontakt, no to potem czasami szalejesz i idziesz na to spotkanie w ciemno, nie wiedząc nic o tej osobie, a jak już zdążyliśmy powiedzieć i dzisiaj, i tydzień temu, to często przedstawiamy się z całkiem innej strony, pokazujemy całkiem inne oblicze swoje, no i potem mogą wyjść kwiatki. Ale tak jest ze wszystkim, wiesz, tak samo z social media. Możesz się przyzwyczaić do tego, że ludzie cię w internecie lubią, że lajkują twoje zdjęcia, komentują. Jak braknie tego kontaktu, pojawia się ten syndrom odstawienia. Ghosting. Nie, to nie jest ghosting, to nie jest ghosting. To jest... Tak, to jest odstawienie, nagłe zerwanie kontaktu. Może, mi się wydaje... No może tak, masz rację, to jest ghosting, ale nie jest. Tak, jest. Jest? Niech będzie. Jest. I to jest tak nagłe zerwanie kontaktu i my czujemy się jak ludzie, którzy odstawiają jakieś używki, brakuje ci tego, Dokładnie. bo byłeś przyzwyczajony, przywykłeś do tego, że Cię ta osoba ładuje, jest. To jest stymulant. I mamy też taką historię. Mamy taką historię i warto jej posłuchać. Jestem ciekawa. No to wrzucam. No to jedziemy. Chciałabym wam powiedzieć historię. Poznałam chłopaka przez internet lata temu, naprawdę lata temu. Zaczęliśmy ze sobą pisać. Poznaliśmy się przez grupę internetową. Kiedyś istniał taki fajny zespół, One Direction, już teraz niestety nie istnieje. I tam się właśnie poznaliśmy. Myślałam, że to jest naprawdę super człowiek. Ja wtedy z nim pisałam tak 2 lata może, a że byłam młoda i głupia, no to pisałam z nim wielce podekscytowana jego osobowością, jego byciem, sobą po prostu. I kiedy tak pisaliśmy i miało dojść do
jakiegoś spotkania, to nigdy się nie udawało. Naprawdę nigdy. I tak sobie dorastaliśmy, nadal mieliśmy ze sobą kontakt, lecz kiedy już byliśmy troszeczkę starsi, myślę, tak minęło 5 lat i miało serio dojść do spotkania, gdzie ja już 5 odłożyłam lat. pieniążki, Kawał czasu. do tego wyjazdu odliczałam po prostu miesiące. Chłopak mnie bardzo źle wtedy potraktował. Przez to straciliśmy kontakt na dobre 2 lata, rok, gdzie wrócił z przeprosinami. Okazuje się, że ludzie o sobie tak łatwo nie zapominają, nawet jeżeli się nigdy nie spotkali na żywo. I myślę, że jakieś randki internetowe, poznawanie się przez internet jest mega fajnym sposobem na zdobycie znajomych, nawet jeżeli się z nimi nigdy nie spotkasz na żywo. Bo chociaż nigdy go nie spotkałam na żywo i chociaż źle mnie potraktował, potrafił wrócić i przeprosić. I naprawdę szczerze przeprosić. Co jest w ogóle dobrą cechą u ludzi, że potrafiają przyznać się do błędu. I chociaż do spotkania nigdy nie doszło, ja z chłopakiem można powiedzieć, że mam nadal kontakt. Jakiś tam mały, ale kontakt jest. Także myślę, że gdyby nie internet, to w życiu realnym ciężko by było znaleźć osobę na lata, która do tej pory by chociażby powiedziała ci wesołych świąt na święta, złożyła ci życzenia na urodziny, czy dała głupiego lajka i komentarz pod profilowym, bo się nadal tobą jakoś interesuje, jakoś macie w pamięci, pomimo tylu lat. Dlatego myślę, że to jest bardzo fajna sprawa. Okej, ile my mamy takich znajomości internetowych, które Sporo. trwają już tyle lat, co? A kogo nawet w życiu nie widziałeś na oczy. Ja mam mnóstwo Ja takich też. osób. Ja mam bardzo dużo. I oni wcale nie są tak daleko. No nie są aż tak daleko, ale jakoś jestem znajomością dobrze w tym internecie. Tak. To jest zawsze, musimy się w końcu spotkać na żywo. No, kiedyś przy okazji. To tak samo jak idziesz do sklepu, spotkasz dawno niewidzianego znajomego. Musimy się w końcu złapać. Tak. I to nie nadchodzi nigdy. I ja mam takich znajomości, które już trwają po 10, Tak. nawet po 15 lat. Zdarzy się. Tak, ale tutaj nasza Wicka, nasza słuchaczka niestety chyba doświadczyła takiego problemu psychologicznego odrzucenie i z tym było bardzo źle, ale chyba jemu też było źle, skoro powrócił i postanowił ją Wrócił. przeprosić. Tak. I skoro to dalej trwa, no to trzymamy mocno kciuki, Za żeby rozwój sytuacji. może w końcu doszło do spotkania. No, dobra. Czy nie? Nie życzymy tego? Życzymy jak najbardziej. Życzymy. A nuż widelec wyjdzie z tego coś sympatycznego. Ja muszę jeszcze dodać. Ważne, że przeprosił. Przeprosił. To też trzeba potrafić. Też trzeba umieć się przepraszać. Trzeba potrafić wybaczyć i trzeba potrafić przeprosić. To są bardzo ważne umiejętności. My w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o tych naszych sytuacjach, naszych randkach internetowych, naszych doświadczeniach, naszych jasiach, z naszych tych jasiowych historii nic dłuższego nie wyszło, ale nasz wice Tomek napisał nam wiadomość, że on poznał tak swoją internetową Jasię, a konkretnie Kasię i już są razem ze sobą 13 lat. Tylko ty utrzymujesz kontakt ze swoimi Raz Jasiami. na ruski rok. Muszę powiedzieć, mój Jaś numer 1 Się po odezwał. odsłuchaniu podcastu się odezwał i mówi, Boże, to jestem Jasiem? Ja nie mam kontaktu chyba z nikim z tej historii, które opowiadałem wtedy. Wiadomo, że gdzieś tam na Facebooku byłbym w stanie ich znaleźć, ale nie mamy kontaktu, więc po co ten kontakt zaczynać znowu? Widocznie tak miało być. Okej, posłuchajmy trzeciej historii, którą Trzecia historia jest... Ja już ją słyszałam. Słyszałaś? Ja jeszcze nie. Ja trzecią historię słyszałam i tu warto powiedzieć, że trzeba bardzo uważać, z kim się umawiamy, Okej. bo to nie będzie happy ending story. Serio? Nie będzie. Oj. Będzie. Jest to krótka, intensywna historia i naprawdę warto uważać. I jeżeli idziecie na randkę albo zaszalejecie i postanowicie do tego kogoś świeżo poznanego pojechać do domu, czy gdziekolwiek, dajcie znać rodzinie, znajomym, gdzie Aż jesteście. Poczekaj, dajcie znać znajomym, gdzie jesteście, wyślijcie tą pineskę, a najlepiej spotkajcie się w miejscu publicznym. Teraz można. Teraz Mamy można. taką technologię, że nawet lokalizację na żywo co minutę wysyła, gdzie Bezpieczeństwo jesteś. przede wszystkim. Na szczęście pan X, bo chciał pozostać anonimowy z tej historii, nic mu się nie stało. Mogło się skończyć Jezu, całe szczęście. nieciekawie. My wam życzymy oczywiście tych najlepszych, pozytywnych randek. No ale sprawdźmy, co się wydarzyło. Załączam historię od pana X. Pan X.
Halo, halo kochani, chciałem się z wami podzielić moją historią, można powiedzieć Przyjemny randkową, głos. a jednocześnie przestrzec wszystkich, żebyście nie byli tak bardzo w gorącej wodzie kompanii jak ja. Poznałem faceta w internecie, zaczęliśmy pisać i po 3-4 dniach znajomości zaproponował, żebym do niego przyjechał na kilka dni. Ja nie myśląc za długo zgodziłem się i to była na pewno najgorsza decyzja, jaką mogłem zrobić. W sumie spędziliśmy razem bardzo mało czasu, bo on cały czas gdzieś wychodził i zamykał mieszkanie ze mną w środku na klucz. Kiedy skonfrontowałem z nim takie zachowanie, to wyrzucił mnie w nocy w środku zimy z mieszkania na ulicę. Musiałem mieć pewnego rodzaju walk of shame do sklepu nocnego, podładować telefon, wrócić umęczony przez pół Polski do domu nocnym pociągiem. Jestem ciekawa, czy oddał mu jego rzeczy, skoro nawet telefon musiał ładować w sklepie i czy został wypuszczony boso, czy miał na szczęście jakieś buty, papucie pod Ale ręką. przerażająca historia. Przerażająca historia, ale czujesz, jedziesz do kogoś, ty wychodzisz, bach. Patrz, zawsze mówimy, że tyle się może zdarzyć, albo nie, zawsze mówimy, jak nasze historie opowiadamy, tyle się mogło wydarzyć, ale na szczęście jesteśmy cali. Okazuje się, kochani, że nie zawsze jesteśmy cali. Nieraz te historie rzeczywiście kończą się Tragicznie. źle. Bardzo tragicznie. Oczywiście tego wam nie życzymy i życzymy, jak już zdążyłam powiedzieć, samych wspaniałości i żeby to były najpiękniejsze historie, takie z komedii romantycznych co najmniej. Oj, Tak, tak. miłość milion i żeby się cudownie kończyły, ale warto naprawdę uważać i podkreślam, macie się z kimś spotkać, spotkajcie się w miejscu publicznym. Chociaż na początku. Potem początku. Jak już poznasz osobę i już zdobędziesz jej zaufanie, ona twoje, to wtedy już możecie sobie Droga szaleć. wolna, Tak. droga wolna. Ale te pierwsze randki, pierwsze wrażenie, słuchajcie, pierwsze wrażenie jest bardzo ważne. I tutaj wcale nie znaczy, że osoba może być pełna czerwonych flag, ale czasami może być zbyt dobrze. Zbyt idealnie. fajnie, tak. Bo to też może być przerażające, bo wydaje się być bardzo nienaturalne, takie Wykreowane, sztuczne. podejrzane. Mam cię na oku. Takie randkowanie to z pewnością jest takie ekscytujące doświadczenie, ale kluczowe jest zachowanie rozsądku w tym wszystkim. Okej. Tak jak powiedział pan X, nasz słuchacz, żeby nie być takim kąpanym w gorącej wodzie. Nierozważnym. Bardzo. Rozwaga przede wszystkim, wszystko z głową, kulturalnie, przemyślanie, bo potem, kto wie, może skończyć się to małżeństwem. W Stanach Zjednoczonych 30-40% znajomości zawieranych właśnie online kończy się ślubem. Naprawdę? Da się? Da się. Wszystko jest możliwe. Sam jesteś tego dobrym przykładem. Właśnie, tak, No miałem właśnie powiedzieć, chciałam że mówić. U mnie jest to samo. W ogóle, słuchajcie, to wszystko, ten cały związek był tak chaotyczny, ale przepiękny jednocześnie. I też jest z internetu. Dokładnie, ja go poznałem przez internet, nie planowałem absolutnie nic w jego kierunku, bo mi się fajnie gadał kolega. Kolega, Tak. klikło. On mnie przekonał do siebie z czasem. Po 2 tygodniach się tu wprowadził. I został. 2 lata już jesteśmy razem Zasiedział się i kapeczkę. się hajtamy. No, da się. Nie tylko Stany, ale również Polska, Anglia. No tak. Będziemy łączyć kraje. Multikulti. To wszystko się dzieje, wszystko jest możliwe i ja powrócę jeszcze do tego, o czym mówiła nasza słuchaczka, nasza Wicka, bo ponad 50 osób korzystających właśnie z portali randkowych, z aplikacji doświadcza tego odrzucenia, odstawienia przez drugą osobę, że ty się bawisz tą osobą, a porozmawiam, popiszę, wyślę zdjęcia, buduję więź, Bez intencji. a potem bez Tak. intencji odchodzę, bo znajdę sobie inną ofiarę, nową. Dużo ludzi traktuje rozmowę z drugim człowiekiem jako formę rozrywki, niestety. Także na przykład my, siedząc z telefonem w ręku, mamy do wyboru, możemy pograć w grę na telefonie, możemy poskrolować social media, a niektórzy ludzie po prostu lubią pisać z ludźmi. Jest to forma po prostu spędzania wolnego czasu, jest to forma rozrywki bez konkretnych intencji dalej. Czyli bez zakładania, że wejdziemy w związek, bez zakładania, że będziemy randkować, tylko samo pisanie jest formą rozrywki. To też trzeba zauważyć, mi się wydaje. Tak, tu się z tą zgodzę, ale to też nie jest fajne, kiedy się bawimy uczuciami że nie jest. drugiej osoby. Nawet możemy sobie z tego nie zdawać sprawy, że krzywdzimy kogoś w sposób, bo ta osoba po drugiej stronie ekranu, telefonu czy też komputera może
Mieć sobie zupełnie inne tak intencje, może już sobie budować w głowie idealny obraz rodziny, a Dokładnie. ty przyszedłeś się pobawić. Ja wiem, że to nie jest fajne, aczkolwiek jest praktykowane. I trzeba na Niestety. pewno to pamiętać. Niestety, jest to takie chyba nawet trochę toksyczne zachowanie. Zdecydowanie, bo to jest zabawa drugim człowiekiem. To nie jest dobre. Możemy się wspólnie pobawić, Manipulanci. ale nie czyimś kosztem. To jest bardzo, bardzo złe. No właśnie, czy takie randki, te znajomości internetowe, to jest szansa czy wyzwanie? Myślę, że wyzwanie dla niektórych ludzi na pewno, dlatego że dużo ludzi nie radzi sobie z towarzystwem innych osób i na co dzień są albo nieśmiali, są zamknięci w sobie i tak dalej. Introwertycy? Introwertycy. Dlatego to już jest duże utrudnienie na co dzień. A jak do tego dochodzi jeszcze ta cząstka nieznana, czyli portale randkowe, gdzie się dużo może dziać, to znaczy ty nie wiesz, kto jest po drugiej stronie, nie wiesz, kto przyjdzie, nie wiesz, czy rozmawiasz z właściwą osobą i tak dalej, pojawia się jeszcze więcej obaw, które zwieńczają te twoje obawy, które już posiadasz. Także dla niektórych na pewno wyzwanie. A jeśli przygoda, to jak ty to widzisz, Basiu? Wiesz co, przygoda, tak jak to ostatnio powiedziałeś, przygoda jest zawsze fajna, ale w momencie, kiedy ta druga osoba do nas pisze, mi się bardzo nie podoba, kiedy ta osoba stwierdza, dobra, jestem gotowy na przygodę i na przykład kobiecie wysyła zdjęcie swojego przyrodzenia. Tak, moi panowie, nie robimy, tak nie robimy, to jest bardzo nieładne, niefajne. No nie oszukujmy się, ten narząd niekoniecznie jest jakiś fotogeniczny. Ja wiem, ale ludzie chcą się pokazać z najlepszej strony i niektórzy mają tylko tyle do zaoferowania. No cześć, dzień dobry, jestem Jasiu Stro. No nie, to nie jest fajne, nie robimy tak, nie róbcie tak, to na pewno nie sprawi, że kobieta na was popatrzy przychylnym okiem, albo mężczyzna. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że to takie będzie okej, nara. Ja takich zdjęć sporo dostałam i jest to obrzydliwe. Tym się na pewno nie wyróżnisz z tłumu, a tak naprawdę całe randkowanie polega na tym, żeby przyciągnąć czyjąś uwagę, bo tego jest dużo wyboru, jest dużo ludzi i wysyłając takie zdjęcia właściwie wtapiasz się w resztę. No chyba, że masz w profilu krótko, jasno i na temat napisane To, czego szukam. chcesz. Tak. I ta osoba też, no to wtedy wysyłajcie, róbcie sobie co chcecie, nie? Nie ja ma uważam, problemu. że wszystko jest dla ludzi tak długo, jak to jest zgoda dwóch osób. Tak. Nikomu się nie dzieje krzywda, to jest ugoda, umowa. Bawcie się dobrze. My też się bawimy dobrze czasami. Skoro już tak technologicznie nam się zrobiło, te randki internetowe, aplikacje, to czy technologia może zastąpić tradycyjne randkowanie? Czy to flirtowanie już jest inny wymiar? Zastąpić może nie, ale na pewno może go troszkę wzbogacić, mi się wydaje. Dlatego, że koniec końców niczego nie zastępujemy. Jest to po prostu dodatkowa opcja, która nam przysługuje. Możemy z niej skorzystać albo nie. Także my wciąż musimy się spotkać na żywo, wciąż musimy tę randkę zaplanować, a to jest po prostu taki wstęp do tej randki, czyli poznawanie siebie, zanim rzeczywiście pójdziemy i spojrzymy o sobie w oczy. Co jeszcze jest fajne, to to, że takie internetowe randkowanie otwiera nam możliwości na cały świat, bo to nie musimy się zamykać tylko na ludzi z naszej miejscowości, z naszej dzielnicy, z osiedla. Bardzo dużo powstaje związków na odległość. I też niekoniecznie, bo ja znam osoby, które poznały kogoś przez internet i się przeprowadziły do innego kraju lub innego miasta. Sam jestem tego przykładem, bo jak poznałem Mata, on mieszkał w Bury St. Edmunds, ja mieszkałem w Londynie i przez pierwszy rok naszej znajomości jeździliśmy do siebie, aż w końcu ja się przeprowadziłem tam do niego. Można, dla chcącego nic trudnego. Ja się też zastanawiam, czy takie randkowanie może być sposobem na życie. W jaki sposób? No wiesz, była taka pani w Japonii, która umawiała się właśnie przez wspomnianego Tindera i mniej więcej 6 dni w tygodniu chodziła na randki po to, żeby nie płacić za jedzenie. Okej. Można? Myślę, że tacy są też na pewno tam. Z drugiej strony są też osoby, które update'ują sobie body count w ten sposób. Także oni się spotykają, może nie po to, żeby mieć opłacone rachunki czy zapłacone za jedzenie, ale żeby mieć o czym opowiadać później. Żeby licznik klik. Dokładnie. Następny. Im więcej, tym lepiej. Czasami znam takich też, niestety. Co kto lubi? Ja nie wnikam, kto jakie ma hobby, co im się marzy, byle było to wszystko robione z głową i bezpiecznie. To jest najważniejsze. Bezpiecznie to jest słowo, które zapamiętamy dzisiaj. To jest słowo klucz. Tak. A czy któraś z tych historii przedstawionych przez naszych słuchaczy
w jakiś sposób jest tobie bliska, coś, z czym się utożsamiasz. Wiesz co? To, co wspominała Gloria, ta, która opowiadała o tych czerwonych kurtkach, no to owszem, zdarzało się za mało lata, jak się z kimś umówiło z tego internetu. Nie z tych historii, które przytaczałam w zeszłym tygodniu. Ja będę miał róże, ja będę miała zieloną koszulkę, ja będę miał takie spodnie. No i czasami zdarza się tak, że jak masz ten znak rozpoznawczy, przychodzisz na to spotkanie i widzisz tą osobę, tak? Widzisz. I tak... No, nie do końca, zawracam się napięcie Tak. i idę, nie? To może być fajne z jednej strony, takie tajemnicze, ale trochę zdradliwe, bo możesz się nie doczekać tej randki z tą właśnie osobą, tego spotkania. Wtedy stoisz za drzewem i tak patrzysz, przyszedł i masz jeszcze chwilę, żeby zdecydować, czy ty też przyjdziesz. Czy to mi pasuje, czy mi nie pasuje? Dokładnie. Czy coś z tego będzie, czy nie będzie? Czy warto pójść na kawkę z tą osobą, czy niekoniecznie? Jest to niby fajne, ale nie wiem, czy aż tak fajne. Nie wiem. Ja znowu się utożsamiłem z drugą historią, która była przedstawiona. Tam, gdzie była znajomość przez internet, gdzie się nigdy nie poznaliście, ale ta znajomość była bardzo silna, bardzo intensywna, nawet romantyczna. Bo sam takie znajomości miałem, które trwały po wiele, wiele lat. Do spotkania nigdy nie doszło. Tak samo z mężczyznami, jak i z kobietami miałem takie spotkanie. Nie mam kompletnie pojęcia, dlaczego tak się stało. Bo wiadomo, że mamy komunikację, jest transport, który jest świetnie rozwinięty i to nie jest problem. Pieniądze też się znajdą, kiedy są potrzebne. Dla chcącego nic trudnego. Dokładnie, ale koniec końców się nie udawało i czasami się wydaje, że jeżeli znajomość internetowa jest tylko internetowa, to może i lepiej, bo tak nam jest dobrze i dużo by mogło się zmienić, gdybyśmy się rzeczywiście spotkali. Tak, zgodzę się z tą. Mógłby ten czar gdzieś ulecieć tej znajomości i jakbyś poznał tak twarzą w twarz, jednak by się okazało, nie. Chociażby ta moja historia z Japonią, wiesz, patrz, my pisaliśmy 5 5 lat. a ja pojechałem i okazało się, że to jednak nie to, także doskonale wiem, że to jest możliwe i że tak też się dzieje. No, przykre to z jednej strony, ale z drugiej strony, no, życie weryfikuje i życie pisze najlepsze scenariusze. No i czy nam się to podoba, czy nie, czasami zostaje ta osoba w naszym życiu, a czasami po prostu... Dokładnie, a Latnie potem z się. perspektywy czasu tak patrzysz, że a może i dobrze się stało, bo moje życie jest fajne teraz i gdybym został z tą osobą, to by może nie było aż tak fajnie, jak jest. Widocznie tak miało być. Powtórzę to kolejny raz podczas dzisiejszego spotkania, naszej rozmowy. Ja jeszcze się tak zastanawiam, jak powinniśmy się przygotować do tej pierwszej randki. Czy zrobić się właśnie tak jak my dzisiaj, full make-up, full glam, pokazać je z jak najlepszej strony, czy tak normalnie, naturalnie? Nie uważasz, że to jest trochę takie fałszywe wyobrażenie tego, co ta osoba otrzyma później? Do takie kupowanie kota w worku. No trochę tak, bo wiesz, przyjdziesz taka odpindrzona, bardzo lubię to słowo, a potem jak na przykład będziecie randkować regularnie, to będziesz zupełnie inaczej wyglądać i może nawet się inaczej zachowywać, jeżeli ty sobie przygotujesz przemowy, które zamierzasz wygłosić na pierwszym spotkaniu. Wiesz, są takie memy, że facet powinien tak naprawdę kobietę na pierwszą randkę zaprosić Wziąć na basen. Tak, słyszałem o tym. No ale wiesz, są makijaże wodoodporne, tusze, nie tusze, to Oczywiście. tamto. Jakby kobieta chciała troszkę ściemnić, to by się dało. Ale Dlatego kobiety się malują, a mężczyźni kłamią. o, kłamstwo jest złe, była taka piosenka. Kto kłamie mamie, ten lanie dostanie. Tak było w piosence, jak dziś pamiętam. Ja uważam, że my powinniśmy to trochę wypośrodkować. Wiadomo, że pierwsze wrażenie jest ważne, jest bardzo Pierwsze ważne. 3 sekundy. Oczywiście, dlatego ty jednak musisz wyjść jako troszeczkę lepsza wersja siebie niż taka Musisz na się co sprzedać. dzień. Tak, bo to zostanie w pamięci. Potem już możesz sobie spokojnie przejść do takiego naturalnego trybu. Nie ma też co przesadzać, nie ma co główkować, żeby to wrażenie było jak nie wiadomo jakie, ale powinno być troszkę dopieszczone, mi się wydaje. Ale też nic na siłę, żeby potem nie było, że partner wstaje o 8 rano, a to 5 rano wstajesz, żeby się wypiężyć i położyć obok. O, kochanie, już Znam wstałeś? takie osoby, naprawdę. Tak. Tak, naprawdę. Koniec końców, tak, pierwsze wrażenie jest ważne. Nie ma się co też nie wiadomo jak przygotowywać do tego. Co będzie, to będzie. Albo się to z kimś ma, albo się nie ma. Prawda. I potem to już samo się robi. Naprawdę. Tak jak z nami i z wami. Tak, bo to nawet nie tylko chodzi o randki, słuchajcie, ale jakiegokolwiek znajomego poznajesz, to się wie.
to się wie, czy to będzie fajne, czy to nie będzie fajne, Tak. bo to jest w rozmowie. To jest w tym, jak lekko milczysz z daną osobą, Bo milczeć też trzeba tak, umieć. Jeżeli ty cały czas musisz kogoś zabawiać, cały czas musisz być taki towarzyski, to też nie jest dobrze, jeżeli nie umiecie milczeć. To jest taka duża próba między każdą znajomością, mi się wydaje. Także nieważne, czy będziesz super wyglądać, czy źle wyglądać, jak nie ma tego, Czegoś. to się nie uda. To się nie uda. Z tego wtedy nic nie uszyjemy. My się bardzo cieszymy, że mamy okazję się z wami spotykać i że między nami i wami kliknęło, Tak. bo musiało kliknąć, Oczywiście. skoro już tylu was z nami jest i tyle komentarzy było i wiadomości, i prywatnych, i nieprywatnych, i publicznych. Bardzo nas to cieszy. Ja I się tak nie spodziewałem, że my będziemy mieli aż taki odzew po pierwszym odcinku, wiesz? Ja wiem, że my to zapowiadaliśmy bardzo długi czas, tutaj krzyczeliśmy głośno, trochę się postów posypało i tak dalej, ale koniec końców, kiedy poprosiliśmy was o te historie, otrzymaliśmy wasze opinie na temat pierwszego odcinka, co tak, też był bardzo spory feedback. jest bardzo ważne dla nas, bo wtedy wiemy, co poprawić, nad czym popracować, a co jest dobre, bo dobre rzeczy też mamy już. Wzięliśmy sobie wszystko do serca, nawet kawusie, żeby było bardziej domowo, klimatycznie i intymnie. Dokładnie. Wszystko czytamy, wszystko staramy się jakoś wdrożyć tutaj, żeby jeszcze bardziej wam się podobało. I ja sądzę, że też dobrym pomysłem będzie poprosić naszych widzów i słuchaczy, jeżeli macie temat, o którym chcielibyście, żebyśmy my porozmawiali, Tak, propozycje tematów. tak, to albo warto zostawić tam na dole w komentarzach, A albo chcecie- wiadomości. A chcecie wiedzieć, o czym będziemy rozmawiać następnym razem, to ja wam już mogę powiedzieć. Możesz. Będziemy rozmawiać o postanowieniach noworocznych i to znowu będzie podzielone na 2 części. Na pierwszej części wy poznacie nasze postanowienia, przynajmniej to, co chcielibyśmy, żeby się stało, No bo to właśnie. różnie bywa. Czasami się tak rozjeżdża, jedno w Tak. prawo, drugie w lewo. Ja co roku mam postanowienia, a potem bywa różnie. Koniec końców przedstawiłem wam nasze, a na następnej części posłuchamy waszych, jeżeli macie ochotę się podzielić. Na pewno ta ochota będzie można zrobić albo to głosowo, czyli wysyłając do nas wiadomość głosową nagraną na fanpage'a, albo wiadomość pisemną, bo takie też chętnie przyjmiemy, przeczytamy, podzielimy się ze światem, tym, w co wam w duszy gra. Oczywiście. Na nowy rok. A tymczasem, kochani, zamykamy dzisiejszy odcinek. Usiądź z nami. Pogadamy, To zostanie między nami jak zawsze, kochani. Także ja nazywam się Sky a ja Barbarella. i będziemy waszymi prowadzącymi od tej pory już na zawsze. Już zawsze i na zawsze będziemy z wami. Musicie do nas się przyzwyczaić, przywyknąć, że będzie kolorowo, będzie włos, będzie strój. I będziemy się widywać w każdy weekend, także nastawiamy budziki, nastawiamy wszystkie przypominacze i odpalamy YouTube'a, Spotify. Tak, bo też jesteśmy na Spotify, jesteśmy na TikToku, Instagramie, Facebooku. TikToka postaramy się rozruszać, będziemy tymi Troszeczkę, tak. TikTokerkami. Póki co możecie nas znaleźć na YouTubie i na Spotify. Wszędzie indziej możecie już nas obserwować, ale treści pojawią się niebawem. A najwięcej póki co tego wszystkiego, informacji, update'ów na facebook.com/. Między nami podcast. Mam nadzieję, że dobrze powiedziałam. Mam nadzieję również. Także dzięki, kochani, za ten odcinek. Dzięki, że tyle czasu nam poświęciliście i do zobaczenia za tydzień. A jeszcze powiem coś ważnego, bo zapewne nas słuchacie lub oglądacie albo lepiąc pierożki, albo gotując bigos, bo święta już za rogiem. My słyszymy się w weekend, święta we wtorek, Wigilia. Już we wtorek, tak. Tak, we wtorek. Ale zleciało. No zleciało. Cały grudzień zleciał tak... O, O tak, o tak. Życzymy wam wesołych, radosnych, rodzinnych i przede wszystkim spokojnych i najlepiej z nami świąt Bożego Oj tak. Narodzenia. oj tak, i postanowień z nami. To sobie przemyślcie te postanowienia, o nich porozmawiamy, a póki co wesołych Merry Christmas. Wesołych Merry Christmas, kochani. Trzymajcie się. Dzięki za Do dzisiaj. usłyszenia, do zobaczenia, pa Pa, pa! pa. Bądź z nami, wolę to zostanie między nami. Podcast między nami. Bądź z nami, pogadamy co zostanie